Who is first? Kto pierwszy? Jak długo światu starczy ropy, panie For how ministrze? long we have enough oil in the world? That's the first question. In Saudi Arabia, we believe, based on our reserves of 264 billion barrels and our current production, we have an 80-year span. With additional discoveries, we'll probably have another 20 years. So we're looking at a total of combination of reserves and resources about 100 years. W Arabii Saudyjskiej w oparciu o nasze zasoby, które wynoszą w tym momencie około 264 miliardy baryłek, mówię tutaj o naszej też bieżącej produkcji, przewidywania są, że tej ropy wystarczy na około 80 lat, ale jeżeli dodamy do tego odkrycie dodatkowych złóż, to możemy tu myśleć o kolejnych 20 latach, więc jak dodamy te dwie liczby, to będzie to około 100 lat. Dlaczego ropa musi być taka droga? Why does it need to be so expensive? Why oil needs to be so expensive? Why is oil so expensive? Well, number one, no producer prices the oil. The oil is priced by an international market. But the main reason is basically speculation in the market. Too much projection of what the future holds, which may or may not be accurate. And so that is why the prices are high. Po pierwsze, żaden producent sam nie wyznacza cen ropy. Właściwie te ceny wyznacza rynek międzynarodowy, ale takim głównym powodem są tak naprawdę spekulacje na rynku, czy też przewidywania, co przyniesie przyszłość, czego nie przyniesie. One się mogą okazać słuszne lub niesłuszne, więc przede wszystkim to jest główny czynnik tych wysokich cen ropy. Czy OPEC powinien podnieść produkcję? Should OPEC increase the production organization of... OPEC will respond to demand on its oil. So if the demand is high, countries like Saudi Arabia will match customers' demand. If demand is slow, production will be slow. So it depends on the request of a customer. No producer will produce oil just to put it on the market. There has to be a customer. OPEC tak naprawdę reaguje na popyt, jaki istnieje na rynku, więc jeżeli ten popyt jest wysoki, wówczas kraje takie jak Arabia Saudyjska dostosowują swoją produkcję ropy do popytu ze strony klienta. Jeżeli ten popyt jest niewielki, no to żaden producent nie będzie produkował tylko ropy po to, żeby ją gdzieś tam umieszczać na rynku. To wszystko zależy od popytu. There is a question whether OPEC is going to increase extraction of oil at the sitting next week, because Reuters says there will be such a decision next week. If it is true, to what amount? That depends. We have to meet and see the data on the market, supply and demand, and decide accordingly. If there is a need for an increase, it will happen. If there is no need, there will not be an increase. So it just depends on the data that will be presented at the day of the meeting. To wszystko zależy od danych, jakie zostaną zaprezentowane podczas tego spotkania, ponieważ musimy zobaczyć dane dotyczące sytuacji na rynku, popytu, podaży. Jeżeli okaże się, że ten popyt jest wysoki, to wtedy możemy podjąć decyzję o zwiększeniu, a to wszystko zależy od tych danych. Minister, whether big demands will mean increase in prices at international markets, or possibly what are your forecasts for the price of oil? I never predict what the price of oil is, because that's a gamble. So whatever the market decides, the price, that is the price. But our responsibility is to make sure that the fundamentals of the oil market, supply, demand, inventories, are in satisfactory positions. Ja nigdy nie przewiduję ceny ropy, ponieważ uważam, że to jest czysty hazard, dlatego też decyzja zawsze należy do rynku. To, co zdecyduje rynek, to tak właśnie będzie. Natomiast naszą odpowiedzialnością jest to, aby ten sektor dobrze funkcjonował, aby odpowiednio wyglądała sytuacja wszelkich podstaw, takich jak popyt, podaż. Let me explain Saudi Arabia's position. First of all, our position is always moderation in the oil market. Number two, we maintain
a spare capacity all the time. Now it's around 3.5 million barrels per day, so that we can meet any shortage that may occur in the market. Okay. Miałby miejsce. A jakie są obecnie największe zagrożenia? What are now the biggest threats for the price of oil? The biggest threats at the moment for the price of oil. The biggest threat is too much speculation. Największym zagrożeniem jest nadmierna spekulacja. Ja może podziękujemy Państwu. A jaka jest cena, jaką cenę chciałby Pan osiągnąć? Jaka jest dobra cena dla ropy w tym momencie? Wiem, że wcześniej mówiliście $70–80. Because What's the fair price? What's the fair price for oil? There is no such thing as a fair price. The price which the producer and consumer agree to. There is no ideal, because what is required is how much you understand what a marginal barrel is. It is the last most expensive barrel produced. That is what determines the price. Now, that is based on fundamentals. But today, oil is a financial asset. And so there are many, many players in the market. And there are many what is called gurus of the oil market, experts, who advise investors to buy and sell. And if they say several months ahead the price is going to be high, people buy paper barrels, not real barrels, paper barrels. But if they advise that the price is going to go down in the future months, they sell. So the price of oil gyrates up and down, which we don't like. Bo inaczej goście nas Nie ma opuszczą. czegoś takiego jak uczciwa cena za ropę, ponieważ tak naprawdę cena zależy od tego, na co zgodzą się producenci, konsumenci ropy. I tutaj musimy oczywiście wspomnieć, że ropa rzeczywiście jest takim swego rodzaju aktywum finansowym i na rynku pojawiło się wielu graczy, wielu tak zwanych guru ekspertów, którzy doradzają inwestorom, kiedy kupować, kiedy sprzedawać, więc kiedy doradzają na przykład, że cena pójdzie w górę, wtedy wszyscy kupują zawczasu, ale nie kupują tak naprawdę rzeczywistych baryłek, tylko baryłki papierowe, natomiast kiedy słyszą radę, że ta cena pójdzie w dół, wtedy zaczynają sprzedawać. Tak to jest w ten sposób kształtowane.